W naszym tytule umieszczamy, że niemiecka gospodarka jest jak Titanic, czyli tonie. Decyzje za oceanem sprawiły, że będą to słabsze wyniki i słabsze efekty tego, co zamierzają Niemcy zrobić. Trochę Niemcom peron odjechał. I tutaj już jest zbyt mało czasu, żeby świat nadgonić. Wojna w Syrii się skończyła, nie ma co debatować, nie ma powodu, żeby był jakiś specjalny status dla osób, które z Syrii do nas przyjechały. I też Syryjczyków Niemcy potrzebują. Wielokrotnie, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, jaką rolę pełnią między innymi w tym sektorze medycznym. Federalnie rzecz biorąc, to mam wrażenie, że w Niemczech jest źle i nieprzypadkowo w naszym tytule umieszczamy, że niemiecka gospodarka jest jak Titanic, czyli tonie, ale to jest moje wrażenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Moje Twoje wrażenie jakie jest jest? trochę podobne, ale mam wrażenie, że to nie będzie jednak taki Titanic, który pójdzie totalnie na dno. Chociaż nie wiem, ile w tym jest właśnie nadziei, a ile w tym jest oparcia w faktach. Myślę, że to w trakcie naszej rozmowy sobie ustalimy, ale rzeczywiście góra lodowa jest przed Niemcami, a czy w nią uderzy ten Titanic niemieckiej gospodarki? Zastanówmy się nad tym. No ja mam wrażenie, że uderzy. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że ten kryzys, który w tej chwili Niemcy przechodzą, kryzys gospodarczy, to nie jest kryzys moim zdaniem związany z tym, że mamy jakąś taką złą koniunkturę na świecie, bo tak nie jest i widać to w Polsce, widać to w innych krajach. Natomiast jest to problem strukturalny. Niemcy po prostu stanęli w miejscu, jeżeli chodzi o wiele inwestycji i w ogóle na rynku dzieje się źle. I jeżeli te problemy strukturalne nie zostaną zwalczone, to za 3 lata naprawdę Niemcy mogą mieć dosyć poważny problem. I ja nie mówię tutaj już o tym problemie czysto gospodarczym, ale jak dojdą do wyborów, na razie powiedzmy sobie tylko tyle, że zakładamy, iż rząd będzie działał do samego końca, czyli do 2029 roku, to sytuacja w Niemczech może się zmienić, jeżeli chodzi o nastawienie ludzi do polityki i w 2029 roku możemy mieć zupełnie inną sytuację. To jest moja opinia. W Niemczech trwa proces. Trwa proces zmian, bo wspomniałeś o wyborach, więc akurat tu jest to bardzo widoczne i rzeczywiście partie przestawiają się i zmieniają swoje programy. To było widać w ostatnich latach, kiedy Zieloni zmienili się z partii takiej, która miała zupełnie inne cele, a zupełnie inaczej to wyglądało wtedy, kiedy padał rząd Olafa Scholza, kiedy to była partia, która przecież jak była zakładana, była najbardziej pokojową, nastawiona taką bardzo lewicową, skrajną, a na koniec to oni byli za tymi, którzy najbardziej chcieli wspierać wydatki na obronność. Inne partie przechodzą te procesy w różny sposób i też zmieniają bardzo swoje podejście do rzeczywistości. I jeżeli mówisz o wyborach i założeniu o tym, że do 2029 ten rząd Friedricha Merza będzie trwał, to tak, myślę, że do wyborów staną inne partie niż te, które stawały w tym roku. Ale te procesy polityczne, one są rzeczywiście odzwierciedleniem tego, co dzieje się w gospodarce. Z jednej strony, i to tak na początku tylko powiem, mam wrażenie, że zostały podjęte kroki, albo inaczej, może są zaplanowane kroki, które wynikają z tego, zostało uświadomione, że Niemcy uświadomili sobie, w jak złej są sytuacji. I teraz coraz częściej spadają... Ale powiem ci, że jesteś optymistą moim zdaniem, jeżeli Że chodzi jestem o optymistą? uświadamianie się. Wiesz, że uświadamianie w Niemczech trwa bardzo długo, nie? Czy ty uważasz, że jeszcze nie ma tej pełnej świadomości właśnie tego, w jak złej sytuacji są? Że taka wiedza, Myślę, jaka jest że po twojej, po mojej stronie, nie ma jeszcze jej wśród tych, którzy za ekonomię i za politykę w tym kraju odpowiadają? świadomość jest, ale nie ma pomysłu na to, żeby cokolwiek zmienić. Dzisiaj byłem w urzędzie kanclerskim, gdzie rozmawiałem z paroma osobami i mam wrażenie, że one zdają już sobie w tej chwili sprawę z tego, że wprowadzenie reform, które jeszcze do tego wszystkiego to musi zadziałać, tak? No tak. To jest kwestia czasu. I to nie jest tak, że reformy zostaną przeprowadzone dzisiaj i za 6 miesięcy będziemy mieli już tego efekty. A te problemy, jeżeli chodzi o to, co już mówiłem, o ten wzrost gospodarczy, to są problemy strukturalne. To po pierwsze, to jest ten tak zwany Strukturwandel, czyli zmiany globalne, jeżeli chodzi o pewne gałęzie przemysłu i to dotyka Niemców przede wszystkim w gałęzi chemicznej i w gałęzi motoryzacyjnej. Druga rzecz to jest biurokracja, której nie odbudujesz z dnia na dzień, bo ona była budowana tutaj przez 60, jak nie 70 lat. Nie, To jest poczekaj. Nie odbudowujmy biurokracji, my ją właśnie musimy zniszczyć i zatopić, my ją musimy zlikwidować. Przepraszam, nie, ja mówię o znaczy biurokracji, o zniszczeniu tej biurokracji
która była odbudowywana przez 70 lat. To nie jest takie proste, żeby to wziąć i zwalić. Brak siły roboczej, i tutaj mówimy szczególnie o fachowcach, ceny energii elektrycznej, które będą właśnie zabijały te dwie przeze mnie wspomniane branże, czyli motoryzacyjną i chemiczną przede wszystkim. To jest też kwestia tego, moim zdaniem, że Niemcy nie reagują na pewne globalne, pozytywne efekty, które są na świecie i oni tego nie wykorzystują, a to ma odzwierciedlenie i to widzimy już w spadającym eksporcie. I właśnie skoro powiedziałeś o eksporcie, to mam wrażenie, że ta struktura jest także zła w takich obszarach właśnie jak import i eksport. Że Niemcy postawili na współpracę na przykład bardzo dużą z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi i w obecnej sytuacji globalnej mają z tym duży problem, bo gwałtowne ruchy celne z jednej strony Donalda Trumpa, a z drugiej polityka Chin, która reagując na to, co robią Stany Zjednoczone, także pod kątem Europy nie jest przewidywalne. Chiny nie są w kontaktach właśnie między innymi z Niemcami, oznacza, że dwóch największych partnerów handlowych, na których postawiono, to jest bardzo zła struktura właśnie ta wymiany handlowej, której oparte jest przecież to, co Niemcy produkują, co kupują i z czego wytwarzają swoje PKB. Stawcy dyktują warunki, klienci nie chcą kupować, tak jakby uzupełniając tą złą strukturę, że te strukturalne problemy, one moim zdaniem dotyczą właśnie także tej struktury handlowej, doboru partnerów, których Niemcy w ostatnich dekadach, ale także i w ostatnich latach niby świadomie podejmowali decyzje i nadal w nich tkwią. Mówię tkwią, dlatego że to moim zdaniem nie są dobre decyzje i one też odpowiadają za to, że właśnie między innymi rynek motoryzacyjny i chemiczny bardzo cierpią. Zgadzam się z tobą, ale po części, dlatego że tutaj dużą rolę odgrywają ceny energii, które zabijają. To są kwestie czekania, to jest ta biurokracja, o której mówiłem, czyli decyzje, które są podejmowane, bardzo długo są podejmowane i mam wrażenie, że chyba Niemcom pomoże jedna taka metoda, a mianowicie, że jeżeli dane urzędy do danego momentu nie podejmą decyzji, to znaczy, że dana firma może coś zrobić, bo ja sobie nie wyobrażam w tej chwili, aby cokolwiek się zmieniło. Ale pozwól mi, że zobaczymy na grafikę, którą również wam pokażemy, bo przygotowałem taką grafikę dotyczącą tego, jak wyglądać będzie na przestrzeni najbliższych 2 lat sytuacja gospodarcza w Niemczech pod kątem bezrobocia, pod kątem wzrostu gospodarczego i pod kątem również inflacji, która niestety też będzie rosła. Czyli To mówiąc od czego krótko, zaczniemy? jak te nasze prognozy, jak te nasze opinie opierają się jednak na faktach, czyli na tym, co widać twardo, może nie powiem czarno na białym, patrząc na kolory grafiki, ale widać to wyraźnie, że rzeczywiście, że przyszłość Niemiec, jak to powiedzieć, nie maluje się w tęczowych barwach, w No nie maluje różowych. się, no bo jeżeli nawet popatrzymy na ten optymistyczny wariant mówiący o tym, że zaczniemy od prognozy wzrostu gospodarczego. To są 4 różne instytuty, takie przewidywania mają. To są tak zwani mentorzy gospodarczy, którzy też tutaj mają bardzo dobrą wiedzę na temat tego, jak wygląda sytuacja gospodarcza. I teraz zobaczmy, że nawet jeżeli w 2026, czyli w przyszłym roku, wzrost gospodarczy ten pesymistycznej wersji będzie 1%, no to w roku 2027 on nie przekroczy 2%, czyli tutaj nic nie ruszy z kopyta. I ten wzrost gospodarczy, on może, to znaczy to jest moje wrażenie, że ten wzrost gospodarczy, on będzie tylko i wyłącznie taki czasowy, bo Niemcy, przypomnijmy, będą dawać duży zastrzyk, jeżeli chodzi o dodatkowe pieniądze z budżetu na inwestycje, na infrastrukturę, na sektor publiczny, ale to się za kilka lat odbije czkawką, dlatego że będziemy mieli do czynienia z dosyć dużym deficytem budżetowym, a to oznacza, że te długi będą spłacały kolejne pokolenia i to nie będzie takie proste. Ja jeszcze chciałem wrócić na chwilę do tych wzrostów gospodarczych, bo trzeba wziąć pod uwagę, że miała niemiecka gospodarka trochę lepsze perspektywy, ale jeszcze raz to powiem, Donald Trump zmienił to.
Dlatego, że te gwałtowne ruchy i ta wojna handlowa prowadzona z kontynentem europejskim, z Unią Europejską, te nałożone stawki celne wysokie, one sprawiły, że instytuty ekonomiczne poredukowały te przewidywania wzrostu na rok przyszły, na rok bieżący, przyszły i ten właśnie kolejny, czyli 2027, bo tamte liczby miały być bardziej optymistyczne. I to oznacza, że nawet jeśli Niemcy coś wymyśliły, jeżeli nawet jakieś programy się pojawiły i pomysły na to, co zrobić, to nagle decyzje za oceanem sprawiły, że no, będą to słabsze wyniki i słabsze efekty tego, co zamierzają Niemcy zrobić. I Ale to nie powiedzmy, znaczy, że ja zrzucam całą winę na Donalda Trumpa i na prezydenta Stanów Zjednoczonych, dlatego że gospodarka dobrze skonstruowana, czy dobrze działająca i przewidująca, co może się stać, nie miałaby takich problemów z powodu ruchów jednego człowieka, nawet tak ważnego, jak mówi administracja USA, najważniejszego człowieka na świecie, to nawet jego decyzje nie wpłynęły przecież na sąsiednie kraje, takie jak Polska na przykład, które aż tak mocno nie odczuwają tego, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku. ale powiem ci, że nawet Donald Trump nie jest największym problemem, bo w kilku takich rozmowach, które przeprowadzałem z menadżerami, którzy są stowarzyszeni w tym federalnym związku i przemysłu, i pracodawców, oni mówią jasno, że atmosfera w Stanach Zjednoczonych, i to nie wokół Donalda Trumpa, tylko generalnie atmosfera w Stanach Zjednoczonych jest taka, aby zdławić, żeby stłamsić europejską gospodarkę, i ten trend właśnie najbardziej odczują Niemcy, którzy do tej pory byli tym motorem gospodarczym, a teraz mam wrażenie, że są raczej już takim motorem elektrycznym bez wtyczki. I to niestety jest dosyć dużym problemem. Co się jeszcze wydarzy w najbliższych latach? Bo na pewno możemy liczyć na to, że trochę spadnie bezrobocie w Niemczech, ale to nie przełoży się w jakiś sposób na gospodarkę, bo tylko i wyłącznie możemy liczyć, że jeżeli spadnie bezrobocie, czyli ludzie będą mieli pieniądze, no to te pieniądze najprawdopodobniej będą przeznaczone na konsumpcję tą wewnętrzną niemiecką, a to będzie oznaczać, że te pieniądze nie będą w jakiś sposób inwestowane. One po prostu trafią na rynek w postaci gotówki za towary. To nie będzie jakiś efekt, który zdecydowanie wzmocni niemiecką gospodarkę. Natomiast co się wydarzy, i to jest kolejna grafika, to niestety w roku 2027 szczególnie znowu może wzrosnąć inflacja. Inflacja wzrośnie dlatego, że wpompowane zostaną pieniądze na rynek, a z drugiej strony, skoro będzie troszeczkę lepsza koniunktura, a jednocześnie też ludzie będą mieli pracę, to z automatu też wzrosną koszty pracy, to znaczy będzie trzeba w jakiś sposób te płace znowu wyrównać. I to może spowodować również wzrost inflacji, jak mówi, kto mówi tutaj? Instytut IFO z Monachium, że to może być nawet inflacja ponad 2,5%. No IFO, które jest jednym z chyba najbardziej renomowanym ekonomicznym instytutem, w tych swoich ostatnich prognozach się nie myli, więc to rzeczywiście tak może wyglądać rzeczywistość, ale mówię może nie dlatego, że nie do końca ufam w wyliczenia tych instytutów, a IFO przede wszystkim, ale także dlatego, że jest pewien nieprzewidywalny jeden element oprócz Donalda Trumpa, który jest nieprzewidywalny, oprócz Chin, które też wykonują różne kroki, to całościowo patrząc na świat, jesteśmy w takiej sytuacji, i to mówię nie tylko, znaczy nie mówię tego po to, żeby straszyć, tylko mówię o tym, że trzeba cały czas brać to pod uwagę i biorą to pod uwagę także czynniki niemieckie, mam nadzieję, jak i w innych krajach, bo to samo odczuwamy przecież w Polsce. Czyli ta sytuacja napięcia, takich konfliktów potencjalnych, które mogą pojawić się na świecie, jak choćby Chin z Tajwanem, jak choćby rozwój sytuacji na Ukrainie, który jest nieprzewidywalny, czy Bliski Wschód, który jest ciągle palący, on może sprawić, on może wpłynąć w różny sposób na gospodarkę także niemiecką. I nie mówię tutaj tylko o tym, że w razie konfliktów pogorszy się sytuacja, dlatego że paradoksalnie akurat Niemcy, które zaczynają rozwijać przemysł zbrojeniowy, przez ostatnie dekady nie pełnił aż tak ważnej roli. On był, ale nie pełnił aż tak ważnej roli. Teraz zaczyna być tym gospodarki, który także może mieć znaczenie co do rozwoju, co do PKB. To widzimy na przykładzie Rosji, gdzie gospodarka została całkowicie zmieniła swoją konstrukcję. I oczywiście jakby system polityczny, który jest w Rosji, jest zupełnie inny i te
uwarunkowania są trochę inne, ale przestawienie gospodarki na zbrojenia, na produkcję wojenną, na wszystko to, co wiąże się z gospodarką wojenną, na tak zwaną gospodarkę wojenną właśnie, on w pewnym okresie przyniósł pozytywne efekty w Rosji. Natomiast biorąc pod uwagę, że nie jest to coś, co można zaplanować, dlatego że działania Władimira Putina nie są planem gospodarczym, który zakładał, że wywołamy wojnę, bo wtedy napędzimy gospodarkę naszą własną właśnie tymi wydatkami militarnymi. Natomiast Niemcy, którzy powinni, mając te instytuty ekonomiczne, które są i powinny być słuchane przez władze, przez rządzących i powinny być brane pod uwagę ich opinie, mogą trochę planować to, że zwiększone zapotrzebowanie i znowu wracamy do Donalda Trumpa, ale do NATO, czyli do tego przyjętego progu, że dążymy do progu 5% wydatków na zbrojenia, nie tylko na zbrojenia, ale na zabezpieczenie bezpieczeństwa. One mogą sprawić, że ta branża zbrojeniowa, branża reprezentowana między innymi przez Rheinmetall, Airbusa, to skrzydło właśnie militarne, że ona będzie odgrywała pewną rolę i to będą wydatki, które muszą być brane w tej chwili pod uwagę, ale nie chcę ich traktować właśnie jako osobnych, że tylko skupiamy się, że jakaś branża zacznie rosnąć. One będą bardzo powiązane także z innymi działaniami. Ale I jest nie sądzę, nie żeby jest branża, nie nadzieja sądzę, dla żeby niemieckiej gospodarki, chyba to chcesz nie, powiedzieć. jest to oczywiście, jest to nadzieja, tylko że ja nie wierzę w to, że branża właśnie ta zbrojeniowa w ciągu najbliższych 2-3 latach pociągnie za sobą, mówiąc pozytywnie, całą niemiecką gospodarkę do przodu, ponieważ Niemcy przede wszystkim borykają się z takimi problemami jak cała infrastruktura, która jest przestarzała, nie działa, gdzie nie mamy procesów cyfryzacji, z tym jest olbrzymi problem. Decyzje podejmowane są bardzo późno i bardzo długo, czyli to jest, wracam do punktu wyjścia tej biurokracji, ale też Niemcy. Mam wrażenie, że przez te ostatnie 20-30 lat, mając tą świadomość, jesteśmy motorem gospodarczym, działają nam te branże typu przemysł ciężki, gdzie działa nam dobrze przemysł chemiczny i przede wszystkim motoryzacyjny, to można powiedzieć, że oni właśnie lecą na takiej swojej dobrej opinii. Natomiast nie dostrzegają tego, co się dzieje na świecie i mam wrażenie, że nie łapią szybko pewnych trendów. Ja ostatnio rozmawiałam, powiem ci, z młodymi ludźmi, z Polakami zresztą, którzy w Niemczech studiują i tutaj wrócimy też do tego tematu Polaków, że oni na przykład po zakończeniu studiów oni nie chcieliby otwierać tutaj firmy, bo mają wrażenie, że oni nie wystartują z kopyta, że oni nie osiągną tutaj na tym pierwszym etapie zysków, które pozwolą im na rozwój firmy, że lepiej to robić w Polsce. Ale właśnie teraz nawiązując do naszego kraju, do Polski, bo też chcielibyśmy zapytać was o opinię, co wy myślicie na temat niemieckiej gospodarki, szczególnie mówimy o osobach, które w Niemczech pracują i mieszkają. Czy też odnosicie wrażenie, że to wszystko idzie w złym kierunku? Czekamy na wasze opinie oczywiście w komentarzach. Ale pozwól, że już wejdę do tego tematu Polski, że oczywiście my lubimy, jak się źle dzieje naszym sąsiadom. To widać często w internecie, ale nie powinniśmy się z tego powodu cieszyć, dlatego że już w tej chwili widać, że polski eksport, jeżeli chodzi o Niemcy, czyli eksport towarów do Niemiec, zaczyna spadać z 29 do 27%. Czyli jeżeli Niemcy będą mieli tą złą sytuację, no to nie będzie to najlepsze dla Polski. No właśnie, bo mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych i o Chinach, które są pierwszym i drugim partnerem, ale handlowym. Natomiast Polska, która jest piątym partnerem handlowym, to jest naprawdę ta skala, która sprawia, że my możemy oczywiście w rozmowach się cieszyć zawsze, że szczególnie jak Niemcowi jest źle, no to my możemy się cieszyć. I tak w rozmowach takich anegdotycznych, w rozmowach towarzyskich, to może być nawet wątek, który ma, aha, zobacz. Zresztą to widać też w memach w polskim internecie, przecież chyba Dokładnie. znacie. Natomiast właśnie z takiego gospodarczego punktu widzenia, z wyrachowania, z patrzenia na swoje własne poletko, jak ono powinno się rozwijać, to nam kompletnie nie powinno zależeć na tym, żeby w Niemczech działo się to, co się dzieje. Przyszło mi jedno do głowy, bo ja chcę cię zapytać, bo ja mówiłem o tej branży zbrojeniowej, ale mam nadzieję, że ty masz inne propozycje dla Niemiec, które mogą to zrobić. Ale zanim to chciałem połączyć kilka twoich wątków w jeden przykład znaczący, który pokazuje, dlaczego między innymi Niemcy znalazły się w tej pozycji, w której się znalazły. Bo ty mówiłeś i o wysokich cenach energii, mówiłeś o biurokracji i o właśnie złej strukturze, która Dokładnie. została przeprowadzona. I tu przyszło mi do głowy to,
O czym mówiliśmy w poprzednim sezonie, ale co warto w tej chwili przypomnieć, czyli struktura energetyczna źródeł prądu. Niemcy bardzo rozwijają źródła odnawialne. W tej chwili większość prądu jest produkowana, większość energii jest właśnie przez źródła odnawialne, ale Niemcy zrezygnowali sami dobrowolnie z energii atomowej. I dzisiaj tego żałują. A tutaj dlaczego mówię to w połączeniu z biurokracją? Dlatego, że ta decyzja została podjęta po katastrofie, do której doszło po fali tsunami i po tym, co stało się w Japonii. Decyzja zapadła tutaj w Niemczech. Złożyło się to do tego jeszcze, że do władzy doszli zieloni, dla których zawsze energia atomowa była czymś negatywnym. I chociaż naukowcy, i chociaż ekonomiści, specjaliści od energetyki mówili, że to nie jest dobry krok, bo tam to jednak okazało się, że w Japonii ta sytuacja wyglądała trochę inaczej niż te dane, które dostała Angela Merkel, że energia atomowa jednak jest bezpieczna, dużo bezpieczniejsza niż się wydawało w momencie, kiedy ta decyzja została podjęta, że ta procedura, te dane, które płynęły z gospodarek i z instytutów i od specjalistów, nie były w stanie powstrzymać tej biurokratycznej maszyny, która podjętą decyzję kiedyś nie była w stanie już jej wyhamować, zastopować, zmienić, być może zostawić chociaż te 3, o których się na końcu mówiły, elektrownie atomowe, po to, żeby zbilansować i zrównoważyć właśnie źródła energii. To No i pokazuje, z tego skorzysta Polska. Polska z tego skorzysta, a Niemcy na tym stracą, a propos tego, co ty powiedziałeś, czyli te wysokie ceny energii są między innymi efektem właśnie tego, że zrezygnowano zbyt łatwo z energii atomowej, a Polska, A, podobnie jak jeszcze inni sąsiedzi, na tym, że właśnie Niemcy nagle zostali zmuszeni do tego, żeby kupować energię za granicą. ale wróćmy do Polski. Faktycznie ta zła sytuacja w Niemczech, dotycząca przede wszystkim tego, że likwidowane będą kolejne miejsca pracy. Widzimy, co się dzieje w Volkswagenie, w takim mieście jak Zwickau. A, Cwika, dobrze, Tam, okej. gdzie produkowane są samochody elektryczne, tych zamówień na samochody elektryczne jest mało, dlatego że nie ma tego efektu subwencji ze strony państwa, te subwencje mają wrócić, ale przede wszystkim dostawcami części zamiennych do niemieckich samochodów są bardzo często polskie firmy. I jeżeli w Niemczech zaczną padać fabryki lub będą ograniczać produkcję, czy też zamykać tą produkcję częściowo, czyli fabryka będzie czynna, nie wiem, 2 dni w tygodniu, to odczują to dostawcy, którzy będą mieli nie tylko problem z tym, żeby to sprzedać, ale oni będą mieli również problem logistyczny, żeby dostarczać wszystko na czas, żeby to się znowu składało przy fabryce, która pracuje przez jakiś czas. To są dostawcy. W firmach logistycznych też tak samo. Jeżeli nie będzie zamówień w Niemczech, na przykład na, nie wiem, na jakieś części zamienne, no to nie będzie przewożenia tych części zamiennych, czyli te firmy logistyczne, firmy transportowe, one wszystkie odczują skutki tego, co się dzieje po prostu w Niemczech. Jeżeli nie będą działały sektory chemiczne, to również w Polsce odczują to różnego rodzaju firmy. Zatem to nie jest dla nas dobra wiadomość, ale to też z drugiej strony nie oznacza, że my sobie bez Niemiec nie poradzimy. My poradzimy sobie, ale nie będzie to już takiego, nie będziemy mieli do czynienia z takim bardzo pozytywnym efektem dla naszej gospodarki. No, my jesteśmy tak ważnym partnerem dla Niemiec, to każde problemy właśnie sąsiada doprowadzą do tego, że u nas przynajmniej zacznie spadać. To nie runie, ale zacznie spadać. Ja nie chcę odnosić się do polskiej polityki, ale 2 największe obozy w Polsce wskazują Niemcy jako tych właśnie, którzy są naszymi, no, też to wynika z danych, naszymi ważnymi partnerami, ale też wskazują na to, że Niemcy mają swoje problemy i rzeczywiście, że trzeba się do tego dostosowywać. I mam wrażenie, że łatwiej jest Polsce, to co powiedziałeś, że to nie jest tak, że jak Niemcy będą mieli problemy, to my sobie zupełnie nie poradzimy, ale będzie trudniej. Mam wrażenie, że w Polsce to reagowanie na tą sytuację światową, ale także sytuację w Niemczech jest szybsze niż w samych Niemczech na to, co tutaj ma się dziać. Bo w tej chwili Friedrich Merz, kanclerz, jeździ po landach i się wita. Nakłada takie wizyty w każdym z krajów związkowych i w każdym z tych krajów związkowych stara się pokazać jakąś silną stronę, która ekonomicznie właśnie napędza i ten kraj związkowy, i całe Niemcy. Ale mam wrażenie, że to jest trochę na tej zasadzie, że poszukajcie, znajdźcie mi coś, stajemy i coś otwieramy, albo przynajmniej wizytujemy, bo z tym otwieraniem nie jest tak łatwo w obecnych czasach, kiedy bardziej się zamyka niż otwiera. I ja właśnie chciałem wrócić do tego pytania. Jeżeli Polska mimo wszystko będzie w lepszej sytuacji, jeżeli Niemcom będzie się powodziło, to czy ty widzisz jakiś kierunek zmian pozytywny, bo ty wymieniasz te negatywy, które tutaj są
i obiektywne, i subiektywne z odczuć na naszego życia codziennego, ale czy ty widzisz jakąś nadzieję, że tak wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, bo chciałbym usłyszeć, że no masz wiarę trochę w kraj, w którym żyjemy. Mam, ale ja nie widzę w tej chwili żadnych pozytywnych efektów tego, co się może w najbliższym czasie wydarzyć. Dlatego, że trochę Niemcom peron odjechał. I tutaj już jest zbyt mało czasu, żeby świat nadgonić. I wiesz, tu się musi zmienić pewna niemiecka mentalność. Oczywiście, my mieliśmy zawsze do czynienia z tą niemiecką precyzją, z planowaniem, z dobrą jakością produktów, które pojawiały się na rynku. Czy to produkty detaliczne, czy produkty, które miały trafić do dużych odbiorców, czy mówimy o samochodach, to faktycznie Niemcy mieli taką opinię. Teraz to się zmieniło. Mamy do czynienia z krajami, takimi jak Chiny, które bardzo szybko potrafią się przestawić, nie wiem, z produkcji gwoździ na produkcję robotów. I to w ciągu kilku tygodni albo kilku miesięcy. To są kraje, które bardzo szybko kopiują. Dlaczego się mówi o Chińczykach jako tych niebezpiecznych szpiegach, którzy odwiedzają wszystkie, nie wiem, targi różnego rodzaju, czy to targi elektroniczne, przemysłowe. Oni obserwują to, co jest produkowane w Niemczech i oni potrafią to skopiować. My też musimy się w Europie przestawić do tego, że mając do dyspozycji takiego wroga, no też musimy znaleźć sposób na to, aby ratować własną gospodarkę i aby nasze produkty były dobre. A jeżeli my nie potrafimy tego zrobić i stawiamy sobie non-stop wielkie przeszkody w postaci wielu pytań dotyczących tego, czy na przykład stal z Ameryki Południowej jest niebieska, czy jest zielona, czy mówimy tutaj o tym stopniu ekologii, a Chińczycy z tym nie mają problemu, chociaż w kwestii ekologii już są bardziej zaawansowani i to też potrafili zrobić. W Szanghaju jeżdżą samochody elektryczne tylko i wyłącznie chyba w tej chwili, o ile się nie mylę. My robimy wszystko powoli i jeżeli my nie zrozumiemy, że my też musimy przyspieszyć, to jest tak jak z mediami społecznościowymi. Jak nie przyspieszysz, jak nie działasz, to nie istniejesz. Dokładnie jest tak samo z gospodarką, więc ja na razie raczej apeluję do tych, którzy są odpowiedzialni za gospodarkę, aby zmienili swoją mentalność, bo bez zmiany tej mentalności Niemcy naprawdę już nie będą odgrywali tej wiodącej roli, jeżeli chodzi o europejską gospodarkę. Możemy to chyba trochę podsumować, że rokowania nie są najlepsze. Pociągi się spóźniają i nie widać, żeby przyspieszały, że branża motoryzacyjna, mimo tego, że nadal w Polsce, nawet ci, którzy oficjalnie, mówię teraz o politykach, którzy mówią o tym, że Niemcy są złe, że Niemcy chcą dominować, to jeżdżą niemieckimi samochodami, ale te samochody właśnie już nie odgrywają takiej roli jak jakiś czas temu. Gospodarka, branża motoryzacyjna ma problemy, że to, co było symbolem w różnych płaszczyznach Niemiec jako takim pozytywnym, mentalnie, tak jak mówiłeś w którymś momencie, nadal jeszcze pokutuje w takim przekonaniu, czyli jadą i Niemcy u sąsiadów, ale i we własnym mniemaniu, jadą chyba na tej opinii wypracowanej przez dekady. Natomiast rzeczywiście peron odjeżdża świat, odjeżdżają Chiny, Stany Zjednoczone, które wcale jakoś nie dominują tak znacząco, też chyba łatwiej się odnajdują w tej rzeczywistości. No i to samo robią sąsiedzi. Nie A tutaj nam się wydaje, że jest na Polskę. fajnie, nie? Jeszcze raz? A Przepraszam. nam się wydaje, że jest fajnie i to tak mniej więcej wygląda. Ale jeżeli pozwolisz jeszcze na koniec, bo powstał też taki katalog problemów tych strukturalnych, właśnie zrobiony przez te wielkie instytuty gospodarcze i one na przykład uważają, że to zbyt wysokie koszty energii, zbyt wysokie koszty płac, to jest fakt, zgadzam się z tym, i spadająca konkurencyjność są największym problemem. Natomiast jeżeli chodzi o hamulce wewnętrzne, a Niemcy mają tutaj te hamulce bardzo dobre, Mhm. no to faktycznie tutaj na pierwszym miejscu jest biurokracja, zdaniem ekspertów. Natomiast jeżeli chodzi o rynek pracy, bo to już jest kolejny etap, to mamy niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i to będzie częściowo temat, o którym będziemy za chwilę rozmawiali, czyli migracji, jeszcze do tego tematu wracamy, ale też właśnie potrzeba reform zwiększających podaż pracy, a to oznacza, że i trzeba dostosować rynek pracy do nowych warunków, ale też jak gdyby nie dać możliwości, żeby ludzie nie chcieli iść do pracy, bo mają do dyspozycji na przykład socjalne. No i na pewno jeszcze ta transformacja, która uderza w te silne sektory, czyli chemia, budownictwo po części, no i motoryzacja to jest największy
problem. Więc jest naprawdę sporo do zrobienia. I tak jak powiedziałam na początku, to nie jest kwestia tego, że koniunktura na świecie jest zła. To jest kwestia tego, że Niemcy przespali, peron im odjechał i wrotki się odpięły. To powiedz mi jeszcze jedno. Staram się wydobyć od ciebie taką pozytywny komunikat dla naszych także Ale ty odbiorców. ode mnie wyciągasz, No kurde, to próbujesz, staram nie? się. Czy ty wierzysz w to, że można coś zrobić z niemiecką biurokracją? Znaczy jest to bardzo trudne w państwie federacyjnym, federalnie rzecz biorąc, kiedy mamy tą biurokrację na różnych poziomach. To jest biurokracja, która jest sterowana z Berlina federalnie, to jest biurokracja sterowana z pozycji poszczególnych krajów związkowych i to jest jeszcze do tego wszystkiego jakaś tam biurokracja na poziomie lokalnym. Rząd nie może nakazać na przykład poszczególnym krajom związkowym, żeby one zmieniły na przykład swój sposób działania, bo to jest nie w ich gestii, więc naprawdę problem jest duży. I tylko Ale i pytanie, wyłącznie, czy mentalnie to nastawienie jest takie, że można rzeczywiście coś robić? Czy jest taka chęć i ochota wśród tych, którzy za tę biurokrację odpowiadają, żeby rzeczywiście ją ograniczać? Bo rzeczywiście wykonanie ruchów takich, e, no właśnie, biurokratycznych, politycznych, to jest, weźmie się z tego, że zostanie to uświadomione, że mamy problem z biurokracją. I no teoretycznie ale dużo było o tym mowy także przy tworzeniu rządu, przy ogłaszaniu składu rządu, przy ogłoszeniu celów rządu przez Friedricha Merza. Ale czy przez te kilka miesięcy cokolwiek w walce z biurokracją się stało, chociaż nawet są nie, powołane specjalne urzędy do tego, specjalne komisje pracują nad tym, żeby tą biurokrację zmniejszać? Ja, nie. no nie, Biurokracja jest wszędzie, nawet w naszej branży, kiedy chcesz, wiesz o tym dokładnie, wykonać telefon do jakiegoś biura, żeby uzyskać informację, to odbijasz się tutaj przede wszystkim od ściany i słyszysz w pierwszej kolejności, że czegoś się nie da. tak, to prawda. No i właśnie o tym mówimy. Mówimy o tym, jak długo trzeba. Powiedzmy naszym słuchaczom, naszym widzom, jak wygląda sytuacja na przykład, to jest najprostszy przykład. Jak wygląda sytuacja w Berlinie, jeżeli chodzi o ulice? Każdy, kto tutaj przyjeżdża, widzi, że są wszystkie rozkopane i czasami plac budowy jest w jednym miejscu przez 2 lata. Dlatego, że nikt nie jest w stanie podjąć decyzji, nic nie jest skoordynowane. Jak położą nowy asfalt, to za 2 miesiące okazuje się, że trzeba ulicę rozkopać, bo coś nie zostało zaplanowane, że na przykład nowa inwestycja będzie realizowana w postaci wymiany rur wodociągowych. I bardzo często jest niestety tak, że gdzieś jest coś rozkopane i to tak stoi. I to jest właśnie ta kwestia biurokracji, bo te firmy, które rozkopią, potem czekają na jakieś decyzje, na jakieś środowiskowe, to wszystko jest nieskoordynowane. Ale, Tomku, przecież można by pomyśleć zupełnie odwrotnie, że przy sprawnie działającym mechanizmie Przekonaj. administracyjnym to zostałoby skoordynowane, że ta biurokracja by oznaczała, że każdy taki remont musi zostać zgłoszony, on trafia w jedno miejsce i jakaś nawet maszyna Ale wiesz, losująca, jacy są jeżeli jest człowiek. urzędnicy w Niemczech? To znaczy z szacunkiem, bo oni wykonują, poszczególne osoby wykonują swoją pracę dobrze. Natomiast i nie mogę im zarzucić, że oni wykonują tą pracę źle. Poszczególny Prawda. urzędnik w jakimś biurze. Ale to jest wszystko na zasadzie, nie wyjdę poza poza swoją jakąś granicę. Nie ma czegoś takiego jak zróbmy coś. Może dajmy jakiś impuls, żeby coś zrobić w danym mieście i tak dalej. Nie, to jest po prostu wszystko jest w ramach obowiązków, koniec, mnie nie obchodzi. I niestety widać to bardzo często, że ci urzędnicy w Niemczech nie chcą być bardziej kreatywni, chociaż mogliby być bardziej kreatywni. Ale to nie jest spowodowane tym, że oni są leniwi, tylko oni po prostu też się odbijają od pewnych Tomku, przepisów. czy Więc tu my nie trzeba za byłoby bardzo chyba, nie dzisiaj wiem, bombę. narzekamy na tych Niemców? Czy ta gospodarka i Trudno, biurokracja jest w tak fatalnym stanie, że nie ma nadziei? ale ja myślę, że im trzeba to wytłumaczyć po prostu. Mam Zwróć nadzieję, że uwagę, nas że nie na wielu konferencjach prasowych, gdy dziennikarze zagraniczni zadają pytanie, czasami Niemcy są w szoku, jakie my mamy spojrzenie na to, co się dzieje w Niemczech. Mamy do tego prawo. Jeszcze Pytania raz was. dziennikarzy zagranicznych odstają często od poziomu i od kierunku i od takiego sztandarowego, bo tak jak rozmawialiśmy kiedyś, krótko tylko, rozmawialiśmy o tym, że rzecznicy, politycy często odpowiadają w sposób bardzo przewidywalny w Niemczech, to tak samo pytania dziennikarzy są często bardzo przewidywalne.
Natomiast każde odejście od normy, większość odejść od normy w czasie konferencji prasowej, kiedy mamy szansę spytać przedstawicieli rządu o to, co tam się dzieje, co się zmienia, co jest zaplanowane albo jak reagują, to najczęściej te odstające od standardu, przepraszam, wytyczonego w ostatnich chyba latach, to są pytania ze strony właśnie dziennikarzy zagranicznych. To może też być dowód na to, że ta biurokracja jest nie tylko w urzędach, ale także w myśleniu tych, którzy o zmianach w prawie powinni decydować, czyli i o ministerstwach, i o posłach. To ostatnie 10 minut naszego dzisiejszego odcinka poświęcimy migracji, też częściowo powiązanej z rynkiem pracy. Jak podoba Ci się debata na temat Syryjczyków? Bo można odnieść wrażenie, że niemiecki rząd już nawet w jednej partii, bo to nie chodzi o dwie różne partie, tylko chodzi o jedną partię, jedzie dwutorowo. Minister spraw zagranicznych mówi o tym, że nie ma jak gdyby podstawy i nie ma warunków, ani też politycznej woli, żeby Syryjczyków zachęcać do powrotu do domów albo żeby ich po prostu wysyłać. Natomiast zupełnie co innego mówi kanclerz. No, szef dyplomacji zobaczył to, jak wygląda Syria. Zwiedził miejsca zniszczone walkami, które trwały przecież przez długie lata. Nie samego dyktatora, obalenie Bashara al-Assada to nie jest koniec i to nie jest nagle cudowny początek, że z dnia na dzień sytuacja w Syrii jest taka, że wszyscy Syryjczycy nawet chcą gremialnie wracać do swojego kraju, bo wielu z nich nawet nie ma do czego wracać, dlatego że ich domy po prostu legły w gruzach. I Johann Wadefull, patrząc na to, co tam zobaczył, no, rzucił to zdanie, które tę debatę wywołało, czyli że tam jest tak źle, że nie ma się co dziwić, że Syryjczycy nie chcą wracać. I zostało to odebrane jako właśnie to, że on jako przedstawiciel rządu mówi, trudno jest zachęcać uchodźców, którzy u nas ponad milion, przepraszam, nie ponad, tylko chyba prawie milion Syryjczyków, który 978 tysięcy chyba. dokładnie, że Taka trudno jest. ich zachęcać, żeby oni teraz wracali do Syrii, bo tam po prostu nic nie ma, bardzo skracając myśl Johanna Wadefulla. A w ogóle ty z nim rozmawiałeś chyba kilka godzin temu. Czy on podobno powiedział, bo nie było mnie na tym spotkaniu, że sytuacja w Syrii, że Syria wygląda gorzej niż Niemcy w 1945 roku? Nie, znaczy tego nie użył. Takiego sformułowania u nas w takiej rozmowie off the record czegoś takiego nie użył, ale ja go zapytałem wprost, czy w ciągu ostatnich kilku godzin coś się zmieniło w jego toku myślenia, bo nagle się okazuje, że on jednak z kanclerzem już mówią tym samym zdaniem, czyli ktoś go chyba tam dosyć mocno spałkował, jeżeli chodzi o. Już to powiedzmy, bo Friedrich Merz powiedział, że wojna w Syrii się skończyła, nie ma co debatować, nie ma powodu, żeby był jakiś specjalny status dla osób, które z Syrii do nas przyjechały. Czy prawda jest taka, że faktycznie, znaczy trudno mi oceniać sytuację w Syrii w tej chwili, nie byłem, nie wiem, natomiast jest to na pewno sytuacja zupełnie inna niż jeszcze rok temu, kiedy kraj był ogarnięty przede wszystkim tym terrorem ze strony Bashara al-Assada, ponad rok. Natomiast trzeba powiedzieć o tym, że no, kto ma ten kraj odbudować, jeżeli tam nie będzie tych ludzi, którzy ten kraj powinni odbudować. Znaczy ja rozumiem, że wiele osób po prostu ma już swoje nowe życie i chcą zostać w Niemczech. I to jest jak najbardziej zrozumiałe. I też Syryjczyków Niemcy potrzebują. Wielokrotnie pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, jaką rolę pełnią między innymi w tym sektorze medycznym, czyli mamy 30 tysięcy lekarzy, kilkadziesiąt tysięcy osób, które pełnią tą funkcję pielęgniarzy, opiekunów w domach opieki społecznej. I takie osoby są cenne i takie osoby Niemcy powinni zatrzymać, bo w tym sektorze się tutaj akurat, i to wracamy znowu do gospodarki, w tym sektorze niewiele się zmieni. Po prostu lekarzy w Niemczech będzie mniej. Ci lekarze są bardzo dobrze wykształceni, bardzo dobrze mówią po niemiecku i ja też bardzo często muszę przyznać, że jestem w szoku, jak Syryjczycy szybko uczą się niemieckiego i to uczą się tak, że nawet trudno ich po akcencie w którymś momencie rozpoznać. Oni mają olbrzymi talent, ale jest też druga strona medalu. Bo jeżeli spojrzymy sobie na statystyki, to z tych 978 tysięcy 518 tysięcy to są osoby, czyli ponad połowa bierze zasiłki. Czyli są to osoby, które nie zostały zintegrowane z tym rynkiem pracy i tak naprawdę nie ma jakiejś takiej korzyści dla niemieckiej gospodarki,
bo te Tak. osoby otrzymują tylko i wyłącznie świadczenia i nic nie wskazuje na to, że one zostaną w najbliższym czasie zintegrowane. I to o nich mówił właśnie przede wszystkim i kanclerz Friedrich Merz, ale także szef MSW Aleksander Dobrindt i kilku innych polityków CDU nawet i CSU także, czyli tej siostrzanej partii chadeckiej, którzy reagowali bardzo szybko i czasami głośniej, czasami ciszej na to, co powiedział Johann Wadefull. Bo ta dyskusja trwa bardzo krótko, ale ona jest bardzo dynamiczna i tu podkreślane jest właśnie to, że nie zmienia to faktu, że trzeba nadal odsyłać przestępców. No, to wydaje mi się oczywiste, niezależnie A od to tego, jak jest przynajmniej, o ile się nie mylę, przynajmniej chyba, nie? 11 000 osób, które powinny po prostu kraj opuścić. I tutaj chyba nie ma w ogóle żadnych kontrowersji, bo to przedstawiciele wszystkich partii politycznych chyba nie mają wątpliwości. Znaczy ja używam słowa chyba, ale można chyba z niego zrezygnować. Przedstawiciele wszystkich partii nie mają wątpliwości, że tych ludzi tak trzeba odesłać, bo skoro są tam warunki do tego już móc rozmawiać z bieżącymi, z obecnymi władzami, to należy dać szansę także tym ludziom, dlatego że trzeba też zwrócić na to uwagę, że to jest nie tylko szansa, że oni mogą zostać odesłani do Syrii nie tylko po to, żeby tam odsiedzieli swoją karę, ale także po to, żeby mogli dostać szansę rehabilitacji. Ja przypominam, że przecież być może niektórzy pamiętają sytuację, że w czasie powodzi na przykład w Polsce pierwsi na wały i pierwsi do ratowania dobytków stawiali ci, którzy nie mieli najlepszej opinii poza czasem właśnie tego podniesionego stanu zagrożenia. Więc każdy może dostać szansę rehabilitacji i tutaj nie ma wątpliwości, akurat ci powinni zostać odesłani. Ale rzeczywiście, nawet jak odejmiemy sobie tych 11 000 przestępców, to i tak zostaje nam 500 000 osób, które pobierają tutaj zasiłki i one powinny chcieć wrócić do Syrii właśnie po to, żeby odbudowywać swój kraj i skoro się nie zaklimatyzowały w Niemczech, nie dopasowały się do tutejszych warunków i nie chcą znaleźć albo nie mogą znaleźć pracy, to być może większą szansę dostaną właśnie w swoim kraju, który potrzebuje tego, żeby się odbudować. I tutaj Friedrich Merz powiedział nie tylko właśnie o tych, kogo trzeba odsyłać, ale też, że zaprosił prezydenta, tego tymczasowego prezydenta Syrii do wizyty w Niemczech po to, żeby porozmawiać właśnie o sytuacji jego rodaków prezydenta To Szara, do tego właśnie, żeby porozmawiać o tym, jak Niemcy też mogą pomóc w tej odbudowie. W domyśle, my wam pomożemy, ale zabierzcie ludzi od nas, którzy będą mogli za te pieniądze, które my tam zainwestujemy, także budować wasz kraj i tam wracać. To jeszcze pozwól, że wracając do tych statystyk, nasi widzowie, nasi słuchacze dobrze wiedzieli, jak to wygląda statystycznie, czyli mamy około 978 000 osób pochodzących z Syrii, z czego 518 000 to są osoby, które pobierają zasiłek, tak zwany Bürgergeld, czy tam to Grundsicherung, tak? W tej chwili tak to się nazywa. I z tych 518 000 grubo ponad połowa to są ci, którzy zasiłki pobierają i oni są w wieku produkcyjnym, czyli od 15, bo to już ten wiek produkcyjny się tak liczy w Niemczech, do 64 roku życia, natomiast 165 000 to są dzieci w wieku do 15 lat, co jest jak gdyby w tym przypadku zrozumiałe, że te dzieci otrzymują wsparcie. Tak więc podliczając ogólnie, to ten wskaźnik zależności od zasiłków socjalnych to jest prawie 55, dokładnie 54,9%. I to jest paliwem dla oczywiście prawicowych i skrajnie prawicowych populistów, którzy jasno mówią o tym, że takie osoby powinny opuścić ten kraj. No i wiemy, dlaczego w tej chwili o tym problemie mówi Friedrich Merz, bo Dokładnie. on chce ten temat odebrać właśnie skrajnie prawicowej alternatywie dla Niemiec, a jest o co walczyć, bo w przyszłym roku wybory. To jeszcze chciałem powiedzieć, że ta sytuacja może też opublikowany został raport o tym, jak bardzo asymilują się Ukraińcy w Niemczech i właśnie tutaj bardzo drastycznie wzrósł poziom zatrudnienia, że ponad połowa Ukraińców znalazła zatrudnienie w Niemczech, tych, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie. I tam jest te 51%, to jest dużo więcej niż było rok, a jeszcze więcej niż 2 lata temu, czyli zaraz po tym, jak się pojawili. Tak, I bo my wskazywano mówiliśmy jest, że chyba Ukraińcy... o 30 paru procentach, 30 do 35, bo tam było mniej więcej. Tak, teraz to wzrosło faktycznie. Dokładnie, więc przekroczyło połowę i wskazuje się na to, że te kursy integracyjne z jednej strony, kursy językowe z drugiej strony przynoszą efekty, a z trzeciej, że Ukraińcy mają zdolność
do tego, że oni potrzebują bardzo mało czasu, żeby na ofertę pracy odpowiedzieć i od razu się dopasować do tego stanowiska i podjąć pracę i pracować. I Ukraińcy No, zostali wskazani właśnie jako ten przykład, że on dużo szybciej niż przedstawiciele innych nacji, w domyśle także Syryjczyków, adaptują się i dostosowują do warunków w Niemczech i pomagają przez to także niemieckiemu rynkowi pracy. I oczywiście ta sytuacja będzie ciekawa wtedy, kiedy, miejmy nadzieję, jak najszybciej zakończy się wojna w Ukrainie i Ukraińcy też będą mogli wracać do siebie i odbudowywać swój kraj. Dzisiaj rozmawiamy o Syryjczykach, dlatego że to jest właśnie ten kraj pierwszy w ostatnich latach, którego problem, źródło tego, że taka duża fala Syryjczyków napłynęła do Niemiec, skończyło się oficjalnie przynajmniej, no bo skończył się reżim i Syryjczycy, Syria jest przykładem tego, co dzieje się w kraju, z którego ludzie uciekają, w którym nagle pojawia się sytuacja do tego, że można go budować i budować go po swojemu. I rzeczywiście i Syryjczycy mają z tym problem, i Niemcy mają z tym problem, no bo ci, którzy się zaadaptowali, oni bardzo Niemcom pomagają, ale te 500 000, o których rozmawiamy, no to jest ta sytuacja, która właśnie prowadzi do tego, że ten wątek zostanie wykorzystany, już jest wykorzystywany, a będzie wykorzystywany w najbliższych wyborach, także tych landowych w Niemczech w przyszłym roku, głównie do batalii właśnie między CDU a AfD. podsumowując, Niemcy mają moim zdaniem sporo zadań domowych do wykonania. To kwestia gospodarki, to kwestia migracji, kluczowe tematy. I jeżeli one nie zostaną rozwiązane, to powtórzy się tutaj sytuacja w 2029, najpóźniej może wyglądać zupełnie inaczej. Łatwo nie będzie, no ale trzeba się po prostu spiąć i mówię tutaj o tej niemieckiej scenie politycznej. A my, federalnie rzecz biorąc, będziemy sprawdzać, będziemy robić sprawdziany, jak Niemcy sobie z tymi zadaniami domowymi, o których powiedziałeś, radzą. Tak, rozumiem, że chcesz być jak Stiftung Warentest. Liczymy również na Waszą opinię na temat tego, jak Wy odbieracie właśnie tą sytuację w Niemczech i czy jest tak źle, jak mówimy, czy może Waszym zdaniem wygląda to lepiej, a może to wygląda jeszcze gorzej. Zachęcamy Was do właśnie komentowania. Również subskrypcja, kciuk w górę to są wszystko rzeczy, które bardzo lubimy. I co, Adam, żegnamy się. Za tydzień się widzimy w kolejnym odcinku. Widzimy się. Federalnie rzecz biorąc. Nie wiemy, Słyszymy. nie wiemy, o czym będziemy rozmawiać, ale postaramy się, żeby było ciekawie. Na pewno będzie federalnie rzecz biorąc. Do usłyszenia. Na pewno będzie federalnie, na pewno będzie wiele do omówienia. Te tematy tutaj jak grzyby po deszczu powstają. Tak więc życzymy Wam dobrej drugiej połowy tygodnia i dobrego weekendu. Do usłyszenia i zobaczenia.